Witam. Dzisiaj Wam zaprezentuję dekoder firmy Ferguson, model Arriva T30 Mini. To jest dekoder do odbioru w najnowszym standardzie DVB-T2 Heft H265. Zaraz zobaczymy zawartość opakowania. Już wcześniej na kanale pokazywałem inny dekoder firmy Ferguson. Link macie w opisie do filmiku. Zaraz sprawdzimy zawartość opakowania, ale zanim to zrobimy, zobaczymy, jakie są dane techniczne na opakowaniu wypisane. Jak widzimy, dekoder jest w pełni zgodny z standardem DVB-T2 H264 oraz H265 Hz. Wspiera kodeki MPEG-4, MPEG-2. Odbiera w rozdzielczości Full HD. Możemy zmienić standard między PALM a NTSC. Obsługuje teletekst, napisy. Ma menu w kilku językach. Możemy podłączyć pod USB 2.0, żeby oglądać różne filmy, muzykę, zdjęcia. Obsługuje pamięć flash i dyski twarde w standardzie FAT32 oraz NTFS. Zobaczymy zawartość opakowania. Następnie podłączymy dekoder pod telewizor. Zobaczymy, jak wyszukuje kanały oraz menu i jego działanie. W opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi. Jest w języku polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim. Karta gwarancyjna. Jest pilot. Przyciski ma ciche. Jak widzimy, jest część programowalna, czyli możemy jednym pilotem uruchamiać telewizor oraz dekoder. Zaraz zaprogramuję tego pilota, pokażę, jak to się robi. Tu mi się podoba, że głośniej, ciszej oraz zmiana kanału do góry, do dołu jest w tej części pilota. Tam jest tak, że niektóre piloty mają tak, że zmiana kanałów jest tutaj, a tu jest na przykład jakieś przewijanie, a nie zmiana kanału. Dobrze, następnie jest dekoder. Jak widzimy, naprawdę jest mini dekoder małych rozmiarów. Tą część to jest, wiadomo, HDMI, podłączamy do telewizora. Jest pełno otworów wentylacyjnych, żeby dekoder się nie grzał. Wejście antenowe, do tego będzie wymagana przejściówka, żeby normalny kabel podłączyć. Wyjście na przewód podczerwieni. Wejście mikro USB. Następnie mamy ten przewód, co mówiłem, że to jest podczerwień. Podłączamy to. Wiadomo, że dekoder będzie z tyłu telewizora, inaczej by nie łapał podczerwieni. Jeśli telewizor ma gniazdo od dołu i nie możemy tego włożyć dekodera, wtedy ma taką przejściówkę, żeby podłączyć, móc odbierać. Znajduje się taki jeszcze przewód zasilający. Jak widzicie, że tutaj podłączamy wtedy. Najpierw go rozplączę, to Wam pokażę od razu. Żeby dekoder miał zasilanie, to wiadomo, potrzebujemy przewodu USB. To możemy podłączyć do telewizora. Wymagane jest 5V na 1 A. Tu możemy podłączyć sobie, tak jak było napisane, pendrive'a lub jakiś dysk, żeby otwierać muzykę lub nagrywać na dysk zewnętrzny. Jak mówiłem, adapter, żeby można było podłączyć normalny kabel antenowy oraz taśma dwustronna, żeby przykleić podczerwień z przodu telewizora. Tak się prezentuje cały zestaw, jeśli chodzi złożony zestaw, jeśli chodzi o dekoder Arriva T30 Mini. Zaraz go podłączę do telewizora. Najpierw pokażę Wam, jak sparować pilota, żeby obsługiwał telewizor. Jak widzicie, w zestawie nie brakuje baterii do pilota. Teraz pokażę, jak zaprogramować pilota, żeby obsługiwał telewizor.
Przyciskamy przycisk Set przez około 5 sekund. Jak zauważyliście, przycisk TV zrobił się mocno czerwony. Jeśli chcemy ten przycisk zaprogramować, żeby uruchamiał telewizor i wyłączał, przyciskamy go raz. Następnie na pilocie od telewizora ten sam przycisk przytrzymujemy. Już mamy jeden przycisk zaprogramowany. Teraz zrobimy źródło sygnału. Przyciskamy sorce na pilocie od telewizora. Znowu zamrygało. Teraz ciszej. To samo na pilocie. Głośniej. Tak samo i kończymy programować przyciskiem Set. Jak widzicie, to jest bardzo proste. Teraz podłączam dekoder do telewizora i sprawdzimy, czy pilot obsługuje telewizor oraz jak sam dekoder działa. Już podłączyłem dekoder do telewizora. Jak widzicie, to jest ta podczerwień z dekodera. Reszta jest schowana za telewizor. Mamy menu początkowe dekodera. Na górze mamy wybór języka, następnie kraj. Zasilanie anteny trzeba być wyłączone lub włączone. Sortowanie LCN może być auto, ręczne lub wyłączone. Ustawimy sobie na auto i wyszukamy kanały. Zobaczymy, jak wygląda wyszukiwanie kanałów. Jak widzicie, mamy standardowe menu wyszukiwania kanałów. Przy okazji sprawdzimy na pilocie, czy robi głośniej, ciszej, bo go parowaliśmy. Jak widzimy, pilot robi głośniej, ciszej, znaczy, że jest dobrze sparowany z telewizorem. Zaraz znajdą się kanały, zobaczymy menu dekodera. Jak widzicie, na dole jest pasek postępu. Dobrze, teraz zobaczymy szybko, jak wygląda menu dekodera. Pierwsza zakładka jest edycja programów. Pewnie same zera. Jak widzicie, możemy kanał przenieść, pominąć, zablokować, usunąć, dodać do ulubionych lub zmienić jego nazwę. Kolejna część menu EPG. Dobrze, zobaczymy, jak wygląda menu EPG. Możemy zaplanować sobie tutaj też od razu, co chcemy nagrywać. Niech nam nagra agropogodę. Klikniemy i niech nam OK. Wybieramy czas rozpoczęcia, czas zakończenia, ile razy ma się powtórzyć nagrywanie oraz niech nam się nagra. Później zobaczymy, jak tam to się nagrało. Wrócimy do EPG. Jak tu widzicie, teraz mamy zaznaczone kropeczką, że nam się zaraz zacznie nagrywać. Jeśli chodzi o opis, widzicie, mamy rok produkcji, podane streszczenie, tytuł. Jak weźmiemy w prawo, to zmieni się automatycznie kanał. I w tle, jak samo tu widzicie, też się zmienił kanał. Też mamy podane jest audycja Barwy Szczęścia, wersja dla niesłyszących, reżyseria, aktorzy. Możemy zmienić niebieskim. Dalej opis. Mamy to wszystko ładnie opisane. Widzimy, że EPG jest poprawnie zrobione, jest wszystko, co powinno być. Sprawdzamy dalszą część menu. A możemy sortować kanały. Tak jak mówiłem wcześniej, możemy mieć według LCN, ONID, według nazwy, według ID, częstotliwości lub mieć startowanie wyłączone. Ustawimy według LCN. Jest albo wyłączone, włączone, automatyczne. Kolejna część to jest obraz. Możemy zmienić proporcję obrazu 4:3, 16:9, rozdzielczość. Tak samo może być 1080, 1080p, 720. To nie będę wam tego pokazywał. Format obrazu, czy format TV będzie PAL albo NTSC. Przejrzystość menu, czy mamy widzieć, co jest bardziej w tle, czy nie. Jak widzicie, może
mieć tak, że praktycznie będziemy widzieli cały obraz lub mieć wyłączone. HDMI-C, czyli dekoder uruchamia telewizor i tak samo dekoder wyłącza telewizor. Jak jest pilot, którego nie możemy zaprogramować, to jest dobra opcja, że po prostu włączając dekoder automatycznie nam się włącza telewizor. Dobrze, kolejna część menu. Wyszukiwanie kanałów, czyli możemy sobie, jak coś nowego pojawi, możemy sobie automatycznie na nowo wyszukać kanały ręcznie, zmienić kraj, zasilanie anteny, aktualizować tylko listę kanałów. Zakładka czas, to możemy sobie mieć przesunięcie czasu, zrobić ręcznie lub ma być automatycznie ustawiane i kiedy dekoder ma się wyłączyć, po ilu godzinach możemy sobie ustawić, żeby na przykład jak będziemy musieli spać, żeby nam się po godzinie dekoder wyłączył, automatycznie nam też wyłączy telewizor, jak mamy ustawione HDMI HEC. W opcjach mamy język napisu możemy sobie włączyć, język audio, wyjście cyfrowe, ten dekoder akurat nie ma wyjścia cyfrowego, ale jak widzicie w menu nam zostało. Audiodeskrypcja, przy niektórych filmach możemy uruchomić taką funkcję, wtedy jest dodatkowy lektor. Ochrona dziecielska, możemy ustawić sobie kod. Standardowo są same zera. Możemy sobie ustawić wiek, od którego możemy daną audycję oglądać. My tu ustawimy wyłączone, po co my. Ustawić hasło, czyli to co przed chwilą, ustawienia fabryczne, informacje. Jak widzicie mamy podane jaki dekoder, wersja oprogramowania. Aktualizować oprogramowanie. Sprawdzam na stronie Fergusona, jest w tej chwili aktualny soft, nie ma nic nowszego. Ustawienia sieci to jak podłączymy antenkę Wi-Fi do dekodera, wtedy możemy korzystać z dodatkowych funkcji. Podłączyłem pendrive pod dekoder, możemy sprawdzić multimedia. Sprawdzimy, czy jakaś muzyka jest. Jak słychać dekoder bez problemu od pliki MP3 rozpoznaje. Sprawdzimy, czy pojawi się zdjęcie kota. Tak samo widzimy, że zdjęcie też możemy odtwarzać na tym dekoderze. Sprawdzimy jeszcze filmy. Czerwony pełen ekran. Jak widać, też filmy możemy odtwarzać. Sprawdzimy, jak widzicie, kiedyś nagrywałem na tym pendrive akurat przy testowaniu innych dekoderów. Sprawdzimy, czy też odtwarza z innych dekoderów obrazy. Tak szybko, tak wygląda menu w dekoderze. Teraz zobaczymy, jak wygląda przycisk info. Dobrze, jak widzicie, jak przyciśniemy raz przycisk info, pojawia nam się aktualna audycja oraz następny. Mamy pasek postępu. 2 razy pojawia nam się opis. Jak widzicie, jest dobrze zrobiony, jest podane tytuł programu, reżyseria, aktorzy, rok produkcji. Zmienimy stronę niżej i krótki opis. Marek robi za niespodziankę. Mamy podaną częstotliwość, siła, jakość. Bardzo ładnie to jest zrobione, jeśli chodzi o przycisk info. Sprawdzimy, czy działa telegazeta na tym dekoderze.
201 to był sport. Jak widać, telegazeta zajmuje cały ekran. W niektórych dekoderach jest taki mały kwadracik po środku, resztę telewizji widać. To mi się akurat podoba w tym dekoderze, że jest na cały ekran. Jakoś długo wyszukiję, może złą stronę wpisałem. Złą stronę wpisałem. Zobaczymy 222. Jak jest strona poprawna wpisana, to widzicie, że bez problemu to wyszukuje. Telegazeta widać, że działa poprawnie. Mamy, jeśli chodzi o literki, nie ma żadnych błędów. Jest o, ły, rzec z kropką. Dobrze, zobaczmy teraz, jak się kanały zmieniają, czyli trzeba długo czekać na zmianę kanału. Jak widzimy, trzeba poczekać kilka sekund na zmianę kanału. Jeszcze sprawdzimy tylko to nagrywanie. Włączam teraz nagrywanie, zobaczymy, czy możemy zmieniać kanały na inne muksy. Jak widzicie, możemy tylko zmieniać po tych kanałach, co są w danym muksie. Jeśli spróbuję zmienić na inny kanał z innego muksa, to ona wyskakuje komunikat trwa nagrywanie. To jest też dobre, bo w przypadku miałem taki dekoder, że niby można było zmieniać po wszystkich kanałach, a się okazało później, że jak zmieniłem na kanał z innego muksa, to przestawało nam nagrywać. Skończymy nagrywać, zobaczymy, jak to odtwarza. Chcemy nagrać, odtwarzamy teraz. Jak widzicie, mamy podany kanał, data, miesiąc, godzina, kiedy zostało nagranie utworzone. Włączymy głos. Możemy też przewijać. Jak widzicie, nagrywanie też bez problemu radzi sobie dekoder. Jeszcze tylko zobaczymy, czy działa time shift, czyli pauzowanie przy włożonym pendrive'ie. Jak widzicie, bez problemu możemy zatrzymać. Klikniemy play. Kawałek przewinę do przodu. Też działa przewijanie. Ten funkcja time shift jest fajna, jak akurat ktoś do Was dzwoni, klikacie pauzę, kończycie rozmowę. Jest komunikat, że bo jest obraz time shiftu, to jest dobra informacja, że jak przypadkowo klikniecie zmianę kanału, a coś robicie z przesunięciem, wyskakuje komunikat. Jak widzicie, dekoder Arriva T30 Mini działa poprawnie. Jedyna wada tego dekodera to jest, jak dla mnie, troszeczkę wolno te kanały zmienia. Jest zbyt długa przerwa między kanałami, ale ma bardzo ładnie zrobione EPG, wszystko powinno być. Pokazuje też pasek postępu w informacji info. Telegazeta jest na pełen ekran. Jak się wpisze poprawnie numer, też szybko działa. Jeśli się Wam podobała prezentacja dekodera Arriva T30 Mini, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.